Uwaga, uwaga, następuje nowa era Menzingera. Witam serdecznie na Overdrive Fan Studio. W dzisiejszym materiale zapraszam do prezentacji tejże oto gitary, jaką jest Menzinger, zrobiony w Polsce, Maverick, czyli nawiązanie do klasycznego Strata. Gitara, w której zakochałem się od pierwszego wejrzenia. Łapyczka w górę, subskrypcja, dzwoneczek i za czołóweczką. Zaczynamy! No dobra, tutaj tak sobie śmieszkuje era Menzingera. Fajnie to się rymuje po prostu, bo tych Menzingerów w najbliższym czasie myślę, że kilka będzie. Jak wcześniej psioczyliście, znaczy nie mówię, że wszyscy, no ale no parę osób psioczyło, że o ile tych HB w ogóle, że żygać się chce, bla 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 bla, więc teraz kto wie, czy nie będzie tak samo z Menzingerem, ale jak ktoś będzie psioczył na gitarę zrobioną w Polsce, no to przepraszam bardzo, nie będę tego dalej komentował. Słuchajcie, no Menzingerów na kanale było już kilka. Gdzieś tam z tymi gitarami w sumie od jakichś 2 lat się powoli zapoznaję. Tutaj jakieś takie małe ikonki Wam wrzucam. Natomiast w tamtym miesiącu byłem w fabryce samej Menzingera. Oglądałem, jak powstają te instrumenty. Oglądałem te instrumenty. No i między innymi jak chodziłem po tej ich wystawie, no to dokładnie jak zobaczyłem tą sztukę, to stwierdziłem, no nie, no po prostu nie. Nawet oficjalnie w tym materiale mówię o tym, że się chyba w niej zakochałem. Ja oczywiście tej gitary nie przywiozłem z sobą po tym całym wyjeździe, ale podczas montażu, no po prostu wiecie, ta miłość, to może nie miłość, to zauroczenie gdzieś tam rosło. No i tam to dzwoniłem, mówię, słuchajcie, proszę mi to przysłać, bardzo Was proszę. Nagram Wam o nich materiał, wytestuję i podejmę decyzję. No i tutaj właśnie jestem. Słuchajcie, gitara, no zapraszam swoją drogą do obejrzenia tego materiału z fabryki Menzingera, żebyście zobaczyli, jak ta gitara mogła powstać. No to, że ja lubię jaskrawe kolory, to wiecie. Piękny zielony, perłowy pickguard. Tutaj w ogóle są mega fajne bindingi, takie też bielutkie. Mimo że Telecaster nie należy do moich jakichś ulubionych gitar, ale tutaj też mamy kilka tych rzeczy, które powodują, oprócz oczywiście koloru, że coś w nim jest. Po pierwsze, to nie jest klasyczny tele, zwykła decha, tylko jest to takie fajowe wcięcie na brzuszek, które no mimo wszystko ułatwia i mniej żebra bolą. To, co stosuje Menzinger z tym lekkim zaokrągleniem tutaj w desce, też jest fajne. No, ktoś zaraz powie, no okej, ale gitara ma grać, a nie wyglądać itp. itd. Nie będziemy o tym dyskutować. Każda ze składowych gdzieś tam jest istotna. Natomiast co mi się podoba w tej gitarze mega, co w wielu gitarach mi się podoba i jest jakimś wyznacznikiem, to jest gryf. Gryf z daleka może Wam wyglądać jako ten taki klasyczny fenderowski z lat 50. Lekko pożółkły w wykończeniu glossy, ale tutaj tak nie ma. On jest tutaj satynowy. I naprawdę w łapie czuje się go fantastycznie, bardzo ładnie jest to wykończone. No wiadomo, progi gładkie, mega fajnie. Radius mamy tutaj tego gryfu 14 cali, więc nie jest taki też klasyczny tele, wiecie, tam 7,25, więc mimo wszystko jest bardzo wygodny i dość cienki, taki dla mnie, no tutaj za dużo jest tematów dla mnie. Na pierwszym progu, mierząc moją dziwaczną technologią, bez zdejmowania strun, bo tak to byłoby za dużo tego wszystkiego, to na pierwszym progu jest 22 mm, to jest fajnie, u góry za 24 max, no 24,3, siodełeczko oczywiście takie klasyczne 42 i tutaj 7 co prawda jest, ciutkę może szersze, ale przy tej cienkości gryfu to w ogóle nie przeszkadza. No to, że jest korpus olchowy, a gryf z klonu, no to chyba Wam mówić nie muszę. Co prawda mamy tutaj 21 progów, no niektórym ten jeden prożek może gdzieś tam brakować, ale tutaj akurat dla mnie jest ok. Jeśli chodzi o mostek, to jest tutaj taki nieklasyczny mostek, ten telecasterowy, co ma 3
podwójne siodła, tylko każdy z nich ma osobne siodełko. I to jest po części fajne, ponieważ mogę wtedy naprawdę bezproblemowo ustawić intonację każdej ze strun z osobna. I to ja sobie osobiście akurat tutaj cenię. No i mimo wszystko jest ok. Mamy tutaj przetworniki marki Heusel, takie typowe Tab Road Set, klucze Wilkinsona, no jakieś głośność tą tak jak być powinno, przełącznik trójpozycyjny i tyle w temacie. No powiem Wam, że gitara naprawdę bardzo ładnie się prezentuje, jest bardzo wygodna, czyli ta kwestia jakby to co na początku widzimy, nie? Jak spotykamy naszą wybrankę. Tu się wszystko zgadza. Tu się naprawdę wszystko zgadza. Na odległość. Po tym, jak zaczynamy ją poznawać, dotykać, obejmować, spędzać z nią czas, to albo się utwierdzamy, że to dobry wybór, albo nie. Ja się utwierdziłem. No i teraz charakter, czyli jak to brzmi. Co prawda zachachmęciłem i dałem troszeczkę pazura, ponieważ mam włączony lekki crunch. Teraz już nie mam. Teraz już jestem na klinie w Ironheartie oczywiście i RT Studio. Muszę sprawdzić, czy ja nie przewalam sygnału. Wiecie, szkoda, żebym się namęczył z materiałem, a nagle bym sygnał, żebym przewalił. Oczywiście ten telekasterowy dziabdziolek jest, chociaż nie wiem, czy strunki tutaj nie chciałbym założyć swoje ulubione eliksira. To chciałbym. Ale mi się podoba. No mi się to podoba. To mogłem Wam ciutkę przewalić, jak tak to przepraszam. No dobrze, na tym lekkim crunchiku
No i przester. Czy na tyle na singlach można grać cięższe rzeczy? I to nie mam wcale na fulla rozkręconego tego Lanejka. Na fulla byłby może teraz, jeszcze, znaczy bez boostera. I co Państwo na to? A, wiecie co muszę zagrać. Ciutkę mu strój poleciał, nie? Bo wiecie, trochę go wymęczyłem. Ja lubię ten singlowaty też klekot w punk rocku. Dobra, natomiast słuchajcie, teraz pewna nowość, chyba nowość na kanale. Otóż powiem wam szczerze, że gitara mega inspirująca. Dawno nie miałem czegoś takiego, że spędziłem z tą gitarą dużo czasu, bo ja tak naprawdę z gitarą spędzam mało czasu. Wy widzicie 95 pewnie procent czasu, jakiego ja spędzam z gitarą, nagrywając wam materiały. No może 90. Natomiast przyznam się, że z tą wczoraj przy niedzieli trochę posiedziałem i była tak inspirująca, tak mi się podobała, nawet bez jakichś gmerania w efektach, cudach, na tym samym grałem co zwykle, ale sama w sobie wiecie, kwestia jak ją się czuje, w łapie, w prawej, jak brzmi, jak się patrzy na nią podczas grania na niej, to jest wszystko części składowe, które mają wpływ na wszystko. To była tak inspirująca, że postanowiłem nagrać, nie wiem czy mogę powiedzieć skomponować, no chyba tak, skomponować podkładzik, taki dość prosty, i zagrać na niej jakieś solo improwizowane. I to zrobiłem. I to solo właśnie, to będzie trwało chyba ze 3 minuty. Nie wiem, bo jeszcze nagrałem i to gdzieś tam jest nagrane na kompie. Za 3 minuty to będzie trwało. No posłuchajcie, jak wczoraj, znaczy nie, jak dzisiaj w sumie, bo wczoraj nagrałem akompaniament. Jak dzisiaj, no i wczoraj też, mnie ta gitara zainspirowała do ćwiczenia i do grania. Co z tego wyszło? Zapraszam.
to solo najlepsze na świecie. Znaczy jest w miarę moich jakichś takich możliwości. Jeszcze tam sporo jest do poprawki, no ale też się uczę, ćwiczę, więc mam nadzieję, że z biegiem miesięcy, lat na tym kanale będę mógł Wam coraz lepiej grać i prezentować to wszystko. Więc naprawdę gitara jest bardzo inspirująca i powiem Wam szczerze, że widzę, że ma ślady mojego DNA, jakieś odciski palców. Naprawdę wszystko wskazuje na to, że nie będę tej gitary firmy Menzinger odsyłał, bądź oddawał na targach 28 i 9 marca w Łodzi, tylko po prostu dziękuję bardzo, ta gitara zostaje ze mną. Bo naprawdę jest fajna. Naprawdę jest fajna. Oczywiście mógłbym cudować i zamawiać coś na zamówienie, no ale no, zawsze marzyłem o tym, pamiętacie, żeby wejść do sklepu, zobaczyć jakąś gitarę i ją kupić. Może to nie jest do końca to, czego się spodziewałem, ale jakby byłem u nich w sklepie, zobaczyłem ją, co prawda nie kupiłem jej na miejscu, ale może ją kupię teraz. Więc wszystko wskazuje na to, że ten tele zostaje u mnie. Pewnie kilka innych Menzingerów również powiększy moją kolekcję. Nawet rozważałem sprzedanie, słuchajcie, Performera Telecastera, którego mam. Natomiast tak się złożyło, że w ciągu ostatnich 2 tygodni sprzedałem 3 czy tam 4 swoje ciutkę droższe gitary, więc mam budżecik, aby troszeczkę upgrade'u wewnątrz systemowego tutaj u mnie zrobić. A zresztą najprawdopodobniej tą gitarę, jak wiele innych, zabieram ze sobą na targi właśnie Guitar Expo, gdzie będziecie mogli też je wymacać, popróbować, a bardzo możliwe, że od razu na miejscu podpisać umowę wypożyczenia i ją wypożyczyć, ponieważ takie wydarzenia również bezpośrednio planuję. Więc zapraszam oczywiście. Myślę, że zarazem w imieniu Menzingera, jak i w swoim i wszelkich innych wystawców na targi Guitar Expo, gdzie myślę, że tę gitarę i wiele jeszcze innych będziecie mogli na żywo sprawdzić. To by było na tyle. Dziękuję serdecznie. Dziękuję patronom kanału za wsparcie. Dziękuję każdemu z widzów za łapeczkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek. Wiem, że sporo jeszcze gitar jest do zaprezentowania. Na pewno wszystkich nie jestem w stanie zrobić, ale powolutku będę szedł do przodu. Jak macie jakieś propozycje, jakaś gitara Menzingera z tego filmu mojego Wam się spodobała, byście chcieli ją zobaczyć, no to piszcie w komentarzach oczywiście. Może tam jakoś się z marką dogadam, aby mi kolejne podesłali do testów. Chociaż i tak jeszcze kilka tych Menzingerów czeka w kolejeczce. Chociażby ten, prawda? No. Jeszcze raz dziękuję serdecznie i teraz nowość, nie będzie outro, tylko zapraszam Was do obejrzenia innych filmów na kanale z gitarkami, perkusyjkami, śmieszkowe itp. itd. Oto linki bezpośrednio i do zobaczenia. Cześć i pa!